Simsy są takim fenomenem, że znają je nawet osoby, które na co dzień nie grają w gry. Jednak czy wiesz, że mało brakowało i nigdy nie dostalibyśmy tej kultowej gry? W tym filmie przedstawimy wam początki serii The Sims oraz to, jak zmieniały się na przestrzeni osłon. My jesteśmy Przemoi Cybik z kanału No Nie i zapraszamy. Rozdział pierwszy. Wyboista droga do Simsów. Pewien zdolny programista Will Wright, zafascynowany możliwościami komputerów w aspekcie rozbudowanych symulacji, postanawia zaprojektować swoją pierwszą grę. W ten oto sposób na komputery Commodore 64 powstały Right on the Bungling Bay. Zaawansowany jak na swoje czasy symulator, w którym sterowaliśmy helikopterem i niszczyliśmy wrogą bazę wojskową. Will wspomina jednak, że więcej frajdy sprawiało mu tworzenie i projektowanie całej tej planszy niż granie w finalny produkt. I wtedy w jego głowie zrodziła się pewna myśl. A gdyby tak zrobić grę o budowaniu miasta? W ten oto sposób powstało Micropolis, później przechrzczone na SimCity. Początkowo wydawcy jego poprzedniej gry pukali się w głowę, mówiąc: kto będzie grał w grę o budowaniu miasta? Will połączył wtedy siły z Jeffem Brownem, któremu spodobał się pomysł na interaktywnie budowane miasto i stworzyli firmę Maxis. Gra okazała się mega hitem, lecz Willowi cały czas czegoś tu brakowało, takiego można powiedzieć pierwiastka ludzkiego i nieprzewidywalności. Niestety pewnego dnia jego dom spłonął w pożarze i szczęście w nieszczęściu znalazł sobie nowe zajęcie. Po pożarze zaczął sobie spisywać rzeczy, które na co dzień ludzie kupują, czy to jako element dekoracyjny, czy jako coś, co można jakoś sensownie wykorzystać, na przykład zmywarka do zmywania naczyń. Tak oto rodzą się podwaliny gry pod tytułem Domek dla lalek. Tak, gra, którą znamy dzisiaj jako The Sims, pierwotnie miała nazywać się po prostu The Dollhouse. Albo na pewnym etapie też mogliśmy spotkać niezwykle enigmatyczną nazwę Home Tactics. Will zaprojektował nawet demo takiej gry, gdzie pokazane było, jak stawiamy ściany, a jako pokaz możliwości gry zaprezentowano postać podchodzącą do sedesu i korzystającą z niego. No, nie wiem jak wy, ale jakby mnie ktoś zaprezentował takie demo technologiczne, pokaz możliwości nowej gry jako korzystanie z kibla, no to miałbym takie... Nawet w całym Maxis śmiano się z tego pomysłu, a kiedy zaproszono pierwszych takich beta testerów i powiedziano im, że będą testować wirtualny domek dla lalek, no to wszyscy masowo zaczęli opuszczać salę tak szybko, jak się w niej pojawili. Później prześmiewczo nazywano ten projekt Tą grą z kiblem. Will oczywiście nie poddał się, raz już słyszał podobne obelgi w sprawie SimCity, które okazało się bestsellerem, więc i tutaj nie dał za wygraną. Potajemnie przed całym Maxis i swoim wspólnikiem pracował nad tą grą z kiblem, szlifując symulacyjność całej produkcji. Maxis zostało wykupione przez studio, które wszyscy znają i kochają, zaczynające się na E i kończące na A. Nowe kierownictwo to nowe decyzje, więc Will, będący na zaawansowanym etapie prac nad grą, która miała być pierwszymi Simsami, pokazał ją Luke'owi Bartlettowi z EA, któremu pomysł niesamowicie się spodobał i przeforsował go po ostrych negocjacjach z głównym zarządem Electronic Arts. Tak oto po wielu perturbacjach w 2000 roku na półki sklepowe trafia The Sims, które nazwą miało nawiązywać do SimCity. Sim oczywiście pierwotnie w grze o budowaniu miasta oznaczało symulację, ale i tutaj była ona jak najbardziej na miejscu. Rozdział drugi. Ogromny sukces The Sims. Co w zasadzie sprawiło, że symulator życia zyskał tak ogromną popularność? Ano to, że był to sandbox, w którym mogliśmy zaprojektować swój wymarzony dom, udekorować go lub przenieść siebie na ekran gry poprzez kreator Sima. To, co było niesamowite w tamtym czasie, to to, że nasz Sim mógł podejmować własne decyzje. Chodzi mi o to, że jeśli na przykład Sim był bardzo głodny, czekać na nasze komendy, tylko sam podświadomie udał się do lodówki po coś na ząb. Dzięki temu mieliśmy wrażenie, że nie są to zwykłe pionki czekające na rozkazy, tylko postacie z krwi i kości, którymi oczywiście sterujemy i jednak mają w sobie taki pierwiastek niezależności. To było kolejnym atutem The Sims. Poprzez brak fabuły i tą spontaniczność naszych ludzików gracze sami dopisywali sobie historię i tworzyli swoje własne melodramaty na podstawie tego, co działo się na ekranie. Do tego w grze bardzo sprytnie ominięto problem powtarzanych kwestii dialogowych dzięki stworzeniu specjalnego języka na potrzeby gry. Simlish w późniejszych odsłonach był używany przez znanych artystów jak np. Katy Perry, aby zrobili dedykowane piosenki do Simsów w ich języku. Pierwsze Simsy oferowały jedną okolicę z 10 parcelami i dały początek wielu postaciom niezależnym, takich jak Bella Ćwir, która do dziś występuje w innych częściach serii. Kreator postaci, poza dostosowaniem naszego wieku, płci lub wyglądu, miał też ciekawe elementy RPG. Mieliśmy przyznawane 25 punktów, które mogliśmy rozdysponować w statystykach naszego Sima. Mogliśmy zwiększyć lub zmniejszyć jego schludność, przebojowość, aktywność, usposobienie i nastawienie i w zależności od tego, jak je rozdysponowaliśmy, nasza postać mogła być mniej lub bardziej aktywna lub gburowata.
Oprócz tego na charakter naszego Sima wpływały też znak zodiaku, którym wybraliśmy w trakcie tworzenia. Nasza rodzina mogła składać się z maksymalnie 8 członków, więc nic nie stało na przeszkodzie, aby od razu stworzyć kilku dorosłych z dziećmi lub do woli bawić się składem naszych Simów. Nie będę opisywał tutaj wszystkich mechanik w Simsach, bo myślę, że większość z nich doskonale znacie, więc przy kolejnych odsłonach skupimy się na różnicach względem poprzednich części. Gra była ogromnym sukcesem i do 2003 roku sprzedało się 6 milionów i 300 tysięcy kopii. Na zobrazowanie tego sukcesu Far Cry 5 i Assassin's Creed Valhalla sprzedały się w około 10 milionach kopii. A pamiętajmy, że w 2000 roku, gdy wychodziło The Sims, rynek był znacznie mniejszy i kiedy gra przekroczyła 1 milion sprzedanych kopii, no to już wtedy był to mega hit. Gra doczekała się kilku dodatków, które dziś są nierozłącznymi elementami tej serii. Do jedynki łącznie wyszło ich 7 i rozwijały aspekty m.in. randkowania, organizowania domówek, wakacji lub dodawania zwierzaków do naszej gry. Na fali popularności jedynki i boomem na gry internetowe, Simsy doczekały się swojej wersji MMO pod tytułem The Sims Online. Premiera gry odbyła się 2 lata po premierze jedynki, a gracze mieli do wyboru jedno z 12 różnych miast. W grze rozwijaliśmy umiejętności naszej postaci, takie jak majsterkowanie, gotowanie, charyzma, ciało, kreatywność, logika. W zależności od naszego zaawansowania w danej dziedzinie mieliśmy różne opcje wyboru kariery. Gra nie przyjęła się tak dobrze, jak jej zakładało. Nie pomógł jej tutaj też system abonamentowy, podobny do tego, który znają gracze World of Warcraft. Simsy Online wzbudziły też kontrowersje, bowiem niektórzy gracze zaczęli robić wewnątrz gry domy publiczne i zarabiali na nich simoleony poprzez robienie, tamtego. Oczywiście wściekli rodzice ruszyli na EA z widłami i ci musieli szybko ukrócić ten niecny proceder. Ale cóż, mleko już się i tak rozlało. Gra w 2007 roku doczekała się rebrandingu na EA Land. Jednak to nie pomogło jej powstać z kolan i już rok później zakończyła swój żywot. W 2003 roku dostaliśmy dość ciekawy port jedynki na konsolę. The Sims poza domem. Wersje gry na PlayStation 2 posiadały specjalny tryb dla 2 graczy, a także możliwość zagrania pliku z naszymi Simami na dysk i pójścia z nim na konsolę kolegi. Rozdział 3. Ewolucję serii. Na oficjalną kontynuację musieliśmy poczekać do 2004 roku, kiedy to wtedy właśnie zostało wydane The Sims 2. Jedną z największych zmian było porzucenie widoku zrzutu izometrycznego i przejście na pełne 3D. Inną zmianą było zrezygnowanie z rozwijanych skilli charakteru jedynki, a zastąpienie ich dobrze znanymi cechami, ambicjami oraz lękami. Innymi elementami była możliwość stworzenia własnej scenerii gry, a do wyboru mieliśmy bardzo dużo terenów i opcji do modyfikowania. Był to potężny generator świata, w którym mogliśmy wyznaczać nasze własne miejsca na parcele, stawiać elementy otoczenia, takie jak drzewa i wiele innych. Oprócz tego jest to jedyna część serii, której przy ważniejszych wydarzeniach w życiu naszych Simów, jak na przykład oświadczyny, uruchamiają się specjalne cutscenki na silniku gry. Gra została też doceniona za ilość detali w zachowaniu naszych Simów, a także dokładność animacji. W skrócie, ta część przez wielu jest uważana w fandomie za jedną z najlepszych części serii i prawdę mówiąc, ciężko się z tym kłócić. Mówię to jako osoba, która grała w 1, 3 i 4 i dopiero przy researchu do tego filmu widzę, ile mnie ominęło. Sims 2 nie było już bezpośrednio robione przez Willa Wrighta, co nie przeszkodziło, aby dalej umieszczać go w podziękowaniach w kredytach. Gra otrzymała łącznie 8 dodatków, które ponownie wzbogacały naszą grę. Nie będę wszystkich omawiać, bo materiał trwałby z godzinę. W latach 2004-2008 seria doczekała się kilku mniejszych spin-offów, które nie będę tutaj teraz omawiał, ale zostawiam to jako bonus dla bardziej zainteresowanych na naszym profilu na Patronite. Będzie tam plik PDF do pobrania, w którym omówimy te spin-offy. Jeśli chcesz wspomóc rozwój tego kanału i zyskać dostęp do tego i innych PDF-ów o historii gier, to w opisie filmu zostawiam link do naszego Patronite'a. Z góry dziękujemy wszystkim obecnym i w przyszłym wspierającym. Kolejna trzecia odsłona zawitała na półki sklepowe w 2009 roku. To, czym najbardziej się może pochwalić, to to, że możemy wybrać aż 5 cech naszego charakteru. One poniekąd narzucają nam styl gry daną postacią. Przykładowo, jeśli weźmiemy cechę ambitny i postanowimy siedzieć całymi dniami i grać w gry, no to nasza postać będzie dostawać debuffy do nastroju, bo nie może się rozwijać, nie robi nic sensownego ze swoim życiem, no i ogólnie źle się czuje. Oprócz tego mogliśmy dodawać ulubione jedzenie naszego Sima, a także kolor lub gatunek muzyki, przez co, gdy tylko w naszym otoczeniu pojawi się czy to potrawa, czy kampament muzyczny, no to od razu dostajemy uśmiech od ucha do ucha, bo jest coś, co lubimy. Na niekorzyść tych Simsów wypadają niestety znaki zodiaku, które już tak bardzo nie definiują osobowości naszego Sima jak w poprzednich częściach i sprowadzają się tylko do tego, że jeżeli ty jesteś koziorożcem i ktoś inny jest koziorożcem, no to jest fajnie. I tyle. Grafika w tej odsłonie chyba najbardziej się zestarzała ze wszystkich odsłon, choć to jak zawsze pewnie będzie kwestią gustu.
To, co natomiast bolało w trójce, to optymalizacja. Gra potrafiła ładować się długimi minutami i często miewała spadki płynności. Problemy ratowały dopiero mody od społeczności. Mimo wszystko była to całkiem udana produkcja, która wyniosła serię na kolejne poziomy popularności, a jej wyróżnikiem są bez wątpienia wspomniane cechy i idące z nimi buffy i debuffy. W międzyczasie EA postanowiło trochę poeksperymentować z formułą Simsów. Jednak dziwnym trafem wszystkie te eksperymenty miały premierę w 2011 roku. Rozdział 4. Eksperymenty 2011 roku. Przed Wami najbardziej ambitna i inna w swoim założeniu część serii. Jedyna, która próbowała być czymś więcej i nadać serii głębi. Najlepszy symulator LARPa na świecie. Przed Wami The Sims Średniowiecze. No dobra, ale dlaczego tak się jaram tą częścią? The Sims Średniowiecze w swoim założeniu łączy elementy symulacji życia z grą fabularną. Gracz tworzy bohaterów o różnych profesjach, takich jak monarcha, rycerz czy kupiec i wykonuje nimi misje, które wpływają na rozwój królestwa. Każda misja ma określone cele, a jej powodzenie zależy od decyzji i działań gracza. W przeciwieństwie do wcześniejszych części serii, gra skupia się bardziej na realizacji zadań niż na swobodnym życiu simów. Do tego my jako gracz mamy za zadanie zbudować i rozwijać własne królestwo. Głównym celem jest realizacja tzw. ambicji królestwa, które wybierać na początku rozgrywki. Jest to cel naszego królestwa, np. bogactwo, podbój, pokój i tym podobne. Wykonując misje z dostępnej puli, zdobywamy punkty, które pozwalają rozwijać królestwo. Gracz wybiera bohaterów, którzy mają je wykonać i oni tworzą simową rodzinkę na czas zadań. Po ukończeniu jednej ambicji odblokowujemy dostęp do kolejnych, a także tryb swobodnej gry na danym save'ie. Tym sposobem każdy save to inna sesja D&D w świecie Simsów. Pewnie pomyślicie, że skoro Simsy, to pewnie aspekt zarządzania królestwem jest taki se. Otóż nie. W grze wprowadzono elementy strategii pozwalające na tworzenie i rozwijanie państwa zarówno drogą pokojową, jak i wojenną. Wróćmy jednak do naszych Simów. Tutaj zamiast tradycyjnych simów, jak w innych częściach serii, gracz kontroluje bohaterów o różnych profesjach, z których każda ma swoje specjalne umiejętności i zadania. Aby odblokować bohatera, trzeba mu wybudować budynek. Na przykład, aby móc grać kupcem, potrzeba wybudowania targowiska. Na start zawsze mamy króla lub królową. Jest to centralna postać w królestwie. Wydaje dekrety, podejmuje decyzje dyplomatyczne, ma możliwość wtrącania simów do lochu lub nakazania egzekucji oraz rozpatruje prośby poddanych. Do tego mamy rycerza, czarodzieja, medyka, kupca, barda i szpiega. Każdy z nich to generyczny archetyp do szpiku kości. Mamy też kapłana, a właściwie dwóch. Kapłana Jakobanów lub kapłana Peteran. Tak, w grze mamy system religii i to nawet dwóch. Jakobanie surowi i autorytarni, rządzą przez strach, a Peteranie łagodni promują miłość i tolerancję. Jak wygląda rozgrywka simami? Każdy sim ma codzienne zadania, które musi wykonać. Na przykład monarcha podpisuje dokumenty, rycerz trenuje, medyk leczy. W trakcie misji podejmujemy moralne wybory typu czy nasza postać będzie lawful good, czy chaotic evil. Podkreślę tutaj, że na każdą misję jest jeden sim danego typu. Raz stworzony rycerz w naszym królestwie będzie już tak na zawsze, póki nie zaczniemy drugiego save'u. No, ale coś kosztem czegoś. Za te wszystkie niuanse cenę zapłacił edytor simów. W przeciwieństwie do klasycznych części serii, takich jak tutaj, nie tworzymy całej rodziny. Zamiast tego sterujemy konkretnymi bohaterami, którzy mają swoje role w królestwie. Nie można zamienić ich kariery. Każda postać ma przypisaną profesję i nie może jej zmienić. Nie ma dziecięcych simów do wychowania. Choć postacie mogą mieć dzieci, nie można ich kontrolować, a one dorastają automatycznie do wieku dorosłego. Sami simowie mają tylko dwie pozytywne cechy i jedną wadę. The Sims Średniowiecze spotkało się z pozytywnym odbiorem zarówno graczy, jak i krytyków. Serwis IGN uznał je za świetne odświeżenie serii, które łączyło proste mechaniki RPG z humorystyczną oprawą Simsów. Eurogamer określił ją jako interaktywną operę mydlaną osadzoną w cukierkowej interpretacji średniowiecza. The Sims Social. The Sims Social to gra przeglądarkowa na platformie Facebook. Została ogłoszona podczas konferencji prasowej Electronic Entertainment Expo w 2011 roku i uruchomiona 9 sierpnia tegoż samego roku. Gra została opracowana przez studio Playfish należące do Electronic Arts i pozwalała graczom na tworzenie własnych simów oraz interakcje z simami znajomych na Facebooku. Podobnie jak w innych grach serii The Sims Social, gracze mogli tworzyć i personalizować postacie simów, budować i dekorować ich domy oraz rozwijać relacje z innymi simami. Unikalnym aspektem tej wersji była integracja z Facebookiem, co umożliwiało interakcję z simami znajomych, rozwijania przyjaźni, romansów czy rywalizacji. Gra kładła duży nacisk na aspekty społecznościowe, zachęcając graczy do współpracy i wspólnej zabawy. Po premierze The Sims Social szybko zyskał dużą popularność, przyciągając miliony graczy na całym świecie. W szczytowym momencie była jedną z najczęściej używanych aplikacji na Facebooku.
Gracze docenili możliwość interakcji z znajomymi oraz charakterystyczny styl graficzny, który wyróżniał się na tle innych gier społecznościowych. Niestety z biegiem lat zainteresowanie grą spadało i tak w kwietniu 2013 roku Electronic Arts podjęło decyzję, że The Sims Social wraz z innymi grami społecznościowymi takimi jak The Sims City Social oraz Pet Society zostanie wyłączona z powodu spadającej i za małej liczby graczy. Oficjalnie gra została wyłączona 14 czerwca 2013 roku. Mimo stosunkowo krótkiego okresu działalności, The Sims Social pozostawiła po sobie wspomnienie wśród fanów serii. Była jednym z pierwszych udanych przykładów przeniesienia klasycznej gry symulacyjnej do środowiska mediów społecznościowych, otwierając drogę dla przyszłych eksperymentów w tej dziedzinie. The Sims Free to Play to darmowa gra symulacyjna życia, opracowana przez EA Mobile we współpracy z Fire Monkey Studios. Została wydana 15 grudnia 2011 roku na urządzenia systemem iOS, a następnie 15 lutego 2012 roku na Androida. Później pojawił się także na platformach takich jak BlackBerry 10, 31 lipca 2012 roku oraz Windows Phone 8, 12 września 2013. W The Sims Free Play możemy robić to co zawsze, czyli tworzyć simów, edytować domy oraz całe miasta. Tutaj nic się nie zmieniło. Gra pozwala na kontrolowanie do 34 simów jednocześnie, umożliwiając wybór ich zawodów, zwierząt domowych, pojazdów i innych aspektów życia. W przeciwieństwie do tradycyjnych gier serii, akcja w free-to-play odbywa się w rzeczywistym czasie, co oznacza, że jak zrobienie obiadu zajmuje 30 minut, to w grze też tyle zajmie. Do tego nie ma tutaj autonomii. Każdą decyzję Sima trzeba podjąć samemu, bo będą stać jak kołki. Gra oferuje różnorodne zadania i wydarzenia specjalne, które pozwalają na odblokowanie nowych poziomów max 60. Poziomy odblokowują nam nowe przedmioty, hobby czy lokalizacje. Pełnienie potrzeb Simów, takich jak głód czy sen, jest kluczowe dla utrzymania ich w dobrym nastroju, co przyspiesza realizację zadań. The Sims Free-to-Play zdobyło dużą popularność wśród graczy mobilnych, oferując doświadczenia zbliżone do pełnoprawnych gier serii The Sims na urządzeniach przenośnych. Grafika 3D oraz charakterystyczna dla serii oprawa dźwiękowa zostały pozytywnie ocenione przez użytkowników. Od momentu premiery gra regularnie otrzymuje aktualizacje, wprowadzając nowe funkcje, wydarzenia sezonowe oraz przedmioty. Dzięki temu wszystkiemu The Sims Free-Play wciąż utrzymuje się na rynku i jest atrakcyjne dla starych graczy, jak i tych nowych. Rozdział 5. Trudny przypadek Sims 4. Kiedy Maxis zapowiedziało pracę nad Simsami 4 i przy okazji możliwości nowego kreatora postaci, reakcje fanów były bardzo pozytywne. Od teraz, zamiast gotowych twarzy i suwaków, które zmieniały wygląd Sima, mieliśmy możliwość rzeźbienia detali bezpośrednio na twarzy lub ciele. Całość sprawiała wrażenie większej kontroli nad tym, jak nasza postać miałaby finalnie wyglądać. Gra miała premierę 2 września 2014 roku i teraz powiedzcie mi, kto to słyszał wypuszczać grę, kiedy kończą się wakacje i wszystkie grzeczne dzieci muszą wracać do szkoły? Wracając, The Sims 4 jest najbardziej inną od klasycznych części serii. Z jednej strony jej fajnym rozwiązaniem jest to, że możemy przemieszczać się między światami i w ten sposób możemy odwiedzać Simów z innego miasta, ale z drugiej strony od teraz nie mamy trybu swobodnego przemieszczania się po mieście i nasz widok jest zablokowany na konkretnej parceli, na której przebywamy. A jeśli chcemy pójść nawet do sąsiada na grilla, musimy odczekać, aż załaduje nam się ta parcela stojąca obok. Z jednej strony rozumiem, że po kiepskiej optymalizacji Sims 4 twórcy szukali jakiegoś rozwiązania, ale widać, że taki zabieg podzielił fanów. Inną zmianą jest to, że zamiast do wyboru 5 cech dla naszego Sima mamy do wyboru taką, nazwijmy to, główną aspirację, która od razu przypisuje nam cechę. Do tego możemy sami wybrać 3 dodatkowe cechy naszego Sima. Gra daje nam możliwość dostosowania stylu chodzenia. Z jednej strony jest to ciekawa opcja, ale dla mnie osobiście większość z tych ruchów wydawało się bardzo karykaturalne i zwykle zostawałem przy tym domyślnym chodzie. Ogólnie The Sims 4 to jest ta odsłona, która chyba najbardziej ze wszystkich podzieliła fanów, bo znajdziemy tutaj bardzo dużą grupę, która gra w to regularnie i podoba im się ten format. Jest też druga grupa, która całkowicie się od niej odbiła i nie grają w nią. A trzecia grupa, którą najczęściej słyszałem w internecie, ma, że to tak brzydko nazwę, syndrom bitej żony. Z jednej strony Sims 4 ma dla nich wiele wad, ale z drugiej są w stanie je przełknąć, bo lubią formułę Simsów i po prostu nie ma nic innego w tym gatunku na rynku gier. A teraz przyznawać się. Kto jeszcze nie skompletował tych wszystkich ciuszków do Simsów? Bo ten ktoś ma okazję zrobić to dużo taniej u partnera kanału, czyli Instant Gaming. Większość dodatków do Sims 4 znajdziemy tam ze zniżkami nawet do 60% taniej. Jeśli skusi się na takie promki, zostawiam link do partnera w opisie i przypiętym komentarzu. Kupując tego linku wspierasz rozwój naszego kanału. Z góry dziękujemy.
Kolejną i póki co ostatnią odsłoną było The Sims Mobile z 2017 roku. Była to kolejna próba przeniesienia Simsów na urządzenie mobilne. Format gry nie jest odkrywczy, są to te same Simsy, które znamy z PC-ów. Jedną ciekawą opcją, którą dawała ta gra, to po przejściu Sima na emeryturę odblokowywał nowe inspiracje i mogło dojść do tego, że nasz Sim, pracujący jako sędzia, zainspiruje swoją wnuczkę, aby poszła ścieżką prawniczą i tym samym wymiana pokoleniowa odblokuje nowe opcje, takie jak m.in. nowe kariery. W tym roku obchodzimy ćwierćwieczcze serii, więc nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wszystkiego najlepszego. Z tego powodu Electronic Arts wydało ze sprzedaży Sims 1 oraz Sims 2, które można powiedzieć w końcu po latach wróciły do sprzedaży. Po drodze w 2022 roku The Sims 4 przeszło na model free-to-play, a podstawka wyszła nawet na Steama. Na ten moment słyszymy również enigmatyczny pogłos z KIO powstającej piątej części Simów, ale na razie są to tylko pogłoski i za dużo nie wiadomo. Jeśli dotarłeś lub dotarłaś do tego momentu, bardzo Ci dziękujemy za uwagę i zachęcamy do zasubskrybowania kanału, a także zostawienia łapki w górę dla zasięgu tego filmu. Dla Ciebie to raptem 2 kliknięcia, a nam pomaga to rozwijać kanał i docierać do coraz większej liczby osób. No i będziemy mogli tym samym robić więcej bardziej dokładnych filmów takich jak ten. Tyle o nas, widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia. Również żegnam cieple. Na razie. Kurde, ja naprawdę nie sądziłem, że tę ankietę wygrają Simsy.